Ceny dawnych flagowych smartfonów bardzo szybko spadają do poziomu budżetowych modeli. OnePlus 9 Pro jest jednym z takich telefonów i w tym materiale sprawdzimy, czy warto wybrać ten smartfon, pomimo tego, że jego premiera miała miejsce 2 lata temu. Jak na aktualne standardy, śmiało można powiedzieć, że po otwarciu pudełka na usta ciśnie się proste sformułowanie: na bogato, a wszystko za sprawą obstawienia praktycznie każdego aspektu telefonu, który potrzebujemy już na starcie. Zresztą, zerknijcie sami, co znajduje się w pudełku poza smartfonem. Ładowarka, etui, szpilka do tacki, karty SIM, folia ochrona na ekran, skrócona instrukcja obsługi, list powitalny, informacje dotyczące bezpieczeństwa, karta gwarancyjna i naklejko z logo producenta. Od pierwszego uruchomienia smartfonu miałem wrażenie, że korzystam z systemu dostępnego w telefonach marki Oppo, ale delikatnie zmienionego. Wiele osób również porównuje je do iOS w iPhone'ach. Ja osobiście uważam, że ColorOS oraz OxygenOS mają ze sobą bardzo wiele wspólnego, szczególnie, że OnePlus 9 Pro powstał już po odejściu z firmy wizjonera marki, a warto także podkreślić, że marki te oraz Vivo i Realme mają wspólnego właściciela, którym jest BBK Electronics. Niemniej, czerwone dodatki rzucają się w oczy. Mam na myśli zawsze czerwoną jedynkę w godzinie telefonu, a także stylizacji systemu, która jest bardzo przejrzysta, przyjemna dla oka, a samo użytkowanie systemu jest bardzo intuicyjne. Jak tłumaczą twórcy, system ma być jak najbardziej przyjazny dla użytkownika i wygodny w użytkowaniu, dlatego postanowiono wprowadzić funkcję Always on Display ze wsparciem dla Spotify, czy taki bajer jak Canvas AOD, który pozwala na tworzenie wyjątkowych obrazów ze zdjęć portretowych. Dodano także boczny pasek narzędzi, tak zwane okno podręczne, do którego możemy wrzucić aplikacje, które chcielibyśmy mieć zawsze pod ręką, jak na przykład notatnik czy kalkulator. Znalazło się także nieco dla osób dbających o bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń elektronicznych. Po najnowszej aktualizacji systemu ulepszono prywatny safe, który jest szyfrowany algorytmem AES i pozwala na przechowanie dokumentów w izolacji od innych aplikacji. Ostatnio design telefonu stał się ważniejszy niż kiedykolwiek i właśnie to, jak się prezentuje, może zaważyć na tym, czy osoba zainteresowana zdecyduje się na jego zakup. Może tego dokonać szczególnie pod wpływem impulsu, gdy podczas pierwszego kontaktu z telefonem się nim zafascynuje. Elementem fascynacji najczęściej jest jego wygląd, a także płynne działanie smartfonu i jego elegancja. W przypadku niniejszego smartfonu mówić można o całkiem stosownym wyglądzie, który zbytnio nie wybiega ani w kwestie odrażające, ani jest jakiś mega cudowny, który spowodowałby, że właśnie tą część telefonu bym cenił najbardziej. No chyba, że kwestia estetyczna smartfonu jest dla mnie mocno poboczna i nie przykładam do niej zbyt dużej uwagi. Niemniej, warto zauważyć, że smartfon posiada delikatnie wystającą wyspę na aparat. Całość została jednak zachowana w jednolitej czarnej kolorystyce, która potrafi przypominać odbijający śnieg. Szczególnie, gdy spojrzymy na telefon pod światło. Lewy bok to tylko 2 połączone ze sobą przyciski do dostosowania poziomu głośności. Natomiast po prawym boku przycisk do odblokowania urządzenia oraz ponad nim umieszczono suwak, który po przesunięciu w szybki sposób wyciszy nam telefon. Gdy jest przesunięty na sam dół, dźwięk jest włączony. Gdy jest w pozycji środkowej, działają tylko wibracje, a gdy jest przesunięty maksymalnie ku górze, telefon jest w pełni wyciszony. Dół to złącze USB-C, służące m.in. do 65W ładowania poprzez dołączoną ładowarkę, a także tacka dla 2 kart SIM. Warto mieć również na uwadze to, że telefon chce być opływowy, ekran jest zaokrąglony, tak samo tylna obudowa. No właśnie, ekran nie skrywa może zbyt wielu tajemnic, ale jest po prostu świetny. Od samego początku świetnie czułem się z szybkim odświeżaniem 120 Hz oraz zaokrąglonymi brzegami. W ekranie umieszczono także skaner odcisków palców, który jest bardzo szybki i w wielu sytuacjach wyprzedzał rozpoznawanie twarzy. Co ciekawe, ekran nie do końca jest zwykłym AMOLEDem, a do czynienia mamy tutaj z Fluid AMOLED LTPO. Co to za wynalazek? Na ten moment może nic odkrywczego, ale to właśnie OnePlus 9 Pro oraz Samsung Galaxy S21 Ultra były pierwszymi smartfonami, które posiadały ekran wykonany w tej technologii. Pozwala on chociażby na dynamiczną zmianę rozdzielczości w zależności od tego, do czego w danym momencie wykorzystujemy urządzenie. Przykładowo, gdy gramy w jakąś strzelankę, odświeżanie będzie wyższe, ale już gdy scrollujemy Face'a, odświeżanie będzie niższe. Bateria. Przez wielu krytykowana, przez drugich chwalona. Ja po prostu stanę gdzieś po środku. Na papierku mamy 4500 Ah, które w praktyce wystarcza na ponad 5 godzin nieustannego korzystania.
W praktyce wygląda to tak, że zabierając telefon rano naładowany do 100%, trzeba liczyć się z podłączeniem go do ładowarki wieczorem, jeśli oczywiście nie korzystaliśmy z niego non-stop. Kwestia ładowania jest naprawdę zadowalająca. Otrzymujemy 65W ładowania po kablu oraz aż 50W bezprzewodowo. Jest także ładowanie zwrotne, dzięki któremu możemy naładować chociażby zegarek już po nałożeniu go na tyle smartfonu. Należy jednak pamiętać, aby wcześniej włączyć ładowanie zwrotne w ustawieniach. Moc 65W zapewni nam naładowanie telefonu od zera do pełna poniżej 30 minut, więc nawet nie dbając o stan naładowania baterii, szybko uda się ją uzupełnić. Aparat, pomimo że potrafi zrobić naprawdę przyzwoite fotki, to lubi, gdy mu się nieco pomoże. Mam na myśli to, że można z niego wyciągnąć naprawdę dużo więcej, przechodząc po prostu do trybu Pro i bawiąc się ustawieniami. Pewnie wielu z Was przyzna, że w zasadzie to każdy smartfon zrobi lepsze fotki, gdy ręcznie poustawiamy aparat i oczywiście się z tym zgadzam, lecz bardziej mi chodzi o potencjał, jaki drzemie w tym modelu. Zdjęcia dla mnie kompletnie rewelacyjne w trybie Pro, zresztą, zobaczcie sami. Wydajność. Smartfon został przetestowany w 3 popularnych programach. Mowa o Antutu Benchmark, który testuje telefon tak, jakbyśmy mieli korzystać z niego na co dzień, a więc wyniki są jak najbardziej porównywalne z codziennym użytkowaniem. Na ten moment przyjmuje się, że wynik 500 000 i więcej zapewnia komfortową pracę. Drugim programem jest to typowo graficzny test, który przedstawił, jak smartfon poradził sobie przykładowo podczas grania. Trzecim testem jest natomiast Geekbench 5, który sprawdza procesor. Jako jeden z nielicznych smartfonów, model ten może poszczycić się certyfikatem IP68, co może mocno szokować i dawać wiele do myślenia, bo zestawmy sobie taką sytuację. Mamy smartfon nastawiony do codziennego użytkowania z certyfikatem takim, którym chwalą się producenci kamer do monitoringu zewnętrznego. Czy to nie wspaniałe? Na pewno robi wrażenie, niemniej posłużę się jeszcze jednym z testów wodoodporności dostępnych na platformie YouTube, który zobrazuje sytuację. Z pewnością jest to telefon, który świetnie sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Zapewnia w zasadzie to, co niezbędne, bo otrzymujemy świetny ekran, całkiem niezły aparat, stabilizację obrazu oraz bardzo przyjazną nakładkę, szybkie ładowanie, przewodowe 65W i bezprzewodowe 50W. Jak dla mnie telefon idealny i śmiało mogę go polecić innym.